Siemano, zapraszam Was na kolejne i zapewne ostatnie podsumowanie spoi bossów, gdyż w październiku udało mi się spotkać bossa numer 200 i liczę tylko te, które ja znalazłem, bo ostatnio ze względu na bostiarę inni znajdowali je równie często. Kupiłem też nowy mikrofon i właśnie teraz go testuję, więc dajcie znać, czy jest lepiej. Zaczynamy! Na początek tabelka, ile razy spotkałem każdego z nich i jak widać zdecydowanie góruje tutaj masakra, którą trafiłem aż 46 razy i statystyki te liczone są od 2018 roku, gdy zaczynałem te bossy sprawdzać. Reszta jest bliżej 30 i oczywiście plazma na samym końcu. Od podsumowania pierwszej setki minęło jakieś 1,5 roku, więc ta druga setka weszła o rok szybciej, ale to nic dziwnego, bo teraz mam ponad 800 level, a te bossy zaczynałem sprawdzać na 300 i z początku nie pilnowałem ich tak mocno i praktycznie też nie sprawdzałem ich w nocy. No i zobaczcie, ile w tym domku jest itemków, które wypadają z nich zawsze. Ich ilość może być minimalnie inna od liczby ubić, bo kilka z nich sprzedałem, a czasem też używałem Well Duplexa, który dubluje te gwarantowane itemy. No i właśnie tak to wygląda. W ogóle z początku wydawało mi się, że duplex nie działa na te bossy, bo jak klikamy na tą potkę, to napis wskazuje, że działa on na regularnie występujące moby, ale o dziwo działa on w ten sposób, że dubluje on loota w bossach, które nie mają worka. W bostiarce też wszystko mam już 5 na 5 poza jednym impem. Jeżeli chodzi o rarki, to udało mi się wylocić 4 silver macki i żadna nie była efektem duplexa, boss bonusu czy double loota. I co do Sorrowa, to potwierdzają się moje słowa z poprzedniego podsumowania, że naprawdę Giant Sword jest rzadszy od silver macki, bo nie przypominam sobie, czy wylociłem go więcej niż raz. Tutaj potwierdzający to screen innego gracza z double loota, gdzie widzimy 2 macki i oczywiście żadnego Giant Sworda. Swoją drogą, jak tak patrzę na forum Tibia Bosses, to ostatnio sporo tych silver macek posypało i to już nie jest taki rar jak kiedyś, tak samo jak Reaper's Axe, który jak widać poleciał ostatnio komuś podwójnie z samym boss bonusem. Poza tym wylociłem jeden Ravager's Axe, 2 Reaper's Axe'y, których akurat nie mam w drop trackerze, a Great Shield nadal nie poleciał, ale może jeszcze kiedyś się to uda z pomocą jakiegoś bonusu. W każdym razie presja zeszła po wyloceniu tej najbardziej wartościowej tarczy, czyli Tempest Shielda. Tę scenkę już pewnie widzieliście, jak oglądacie moją serię związaną z bostiarką. Jest to spora ulga, że nie trzeba, a można te bossy sprawdzać i dalej będę to robił, chyba z przyzwyczajenia oraz do dalszych testów z boss bonusami i oczywiście, żeby pomóc innym wbić tu bostiarkę. Oprócz tego Giant Sworda, który podejrzanie rzadko wypada z Sorrowa, tak samo rzadki jest Demon Bone Amulet z Impa, czy też jakikolwiek niebieski item z Masakry, bo Golden Armor i Berserker poleciały mi także tylko po razie i nawet jak ustawicie sobie boss bonus na Masakrę, to zapewne nie wyświetli Wam się ten napis zbyt prędko. No ale zobaczymy, jak będzie, jak mam ją 5 na 5. Tak samo pamiętacie z poprzedniego podsumowania ten Impaler z Punisha, którego wylociła kiedyś Tenusia. To daje nadzieję, że być może coś jeszcze te bossy dropią, szczególnie ciekawe, czy jest tak w przypadku Plazmy czy Handmaidena. Dajcie znać, co o tym sądzicie, tak samo z innymi bossami, które do tej pory były ubijane rzadko, jak na przykład Zerabustor, Burster i tym podobne. Być może jesteście ciekawi, co zadecydowało o tym, że w końcu wylociłem tego Tempesta. Oczywiście sprawdzanie impa milion razy, ale technicznie rzecz biorąc, to dzięki duplexowi i już wyjaśniam, na jakiej podstawie jestem o tym przekonany. Najpierw zobaczcie sobie na układ itemów, które tutaj wypadają. On zawsze jest taki sam, czyli gwarantowany Demonic Essence, Gold, gwarantowany Trident, potem widły, platynka, zawsze Soul Orb, potem itemy z ekwipunku i na koniec Small Amethyst. Well Duplex, czyli potka na loota, to jak już pewnie wiecie, dodatkowy set loota, który dubluje te itemy, które wypadają zawsze. I tak jak tu widać, na przykładzie jednego impa przed wyloceniem tarczy, lecą wtedy 2 esencje, 2 tridenty, 2 soul orby, czyli podwójnie te itemy, które wypadają zawsze i daje on dodatkową szansę na wszystkie itemy z ekwipunku, golda czy jakieś kamyki, także on po prostu daje dodatkowy set loota. Tak jakbyście dostali loota z 2 impów, ubijając jednego. A jeżeli chodzi o boss bonus, to jak wiemy, on dodaje szansę na wydropienie tylko itemów z ekwipunku, czyli takich, które możemy sobie założyć w EQ, włącznie z ringami, amuletami i chyba też z tym miejscem na strzały. No i teraz spójrzcie na tego screena z wyloconym przeze mnie Tempestem.
Tutaj pierwszy set luta, który poleciałby bez niczego, on kończy się na pierwszym Magma Coatie i właśnie taki byłby drop, gdybym nie użył potki ani bonusu. Czyli ten podstawowy set to esencja, 75 golda, trident od 1 do 3 platynek, bo 3 max lecą z impa, dalej Soul Orb i Magma Coat. Drugi set luta to oczywiście też esencja, ale ona się stakuje, dalej 100 GP, trident, minimum 1 platynka, Soul Orb i oczywiście Tempest Shield. No i jako, że boss bonus daje tylko ekwipunek, to na samym końcu jest jeszcze Magma Coat. I kolejność napisów duplex i boss bonus dodatkowo potwierdzają to, co wyżej wymieniłem. Jeszcze można by twierdzić, że zarówno Tempest, jak i Magma Coat poleciały dzięki boss bonusowi, ale tak się składa, że inni gracze, którzy także wylocili Tempesta i to jeszcze sprzed czasów płotki i bonusu, mieli taką oto kolejność itemów, czyli najpierw inne itemy z EQ przed Tempestem i widzimy, że wyświetlają się one w kolejności alfabetycznej i Tempest jest w obu przypadkach na końcu, a u mnie po Tempeście jest jeszcze Magma Coat. To wszystko w tym filmiku, możecie zostawić łapkę i zapraszam do wzięcia udziału w tej ankiecie, która jest na moim kanale w karcie Community. Standardowo zapraszamy też na Discorda Celesty, jeżeli planujecie tu zacząć lub zmienić serwer. Dziękuję za oglądanie i do następnego.